Polska chce budować paliwociąg NATO na przekór prowokacjom rosyjskim. Bloomberg ostrzega przed zatorem turbin gazowych. Trwa ekspansja Chin w obszarze metali ziem rzadkich z nagłym zwrotem akcji. Jest 3 października 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Paliwociąg NATO na przekór prowokacjom Rosji. Polska decyduje się na wstępne prace na rzecz przyłączenia do systemu rurociągów NATO w obliczu rosnącej liczby prowokacji Rosji. Sojusz wzmacnia współpracę wbrew oczekiwaniom Kremla. Decyzja o przygotowaniu do budowy paliwociągu NATO w Polsce pojawia się niedługo po kolejnych incydentach z udziałem Rosji na terytorium Sojuszu. Szef polskiego rządu Donald Tusk ujawnił na szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Kopenhadze 2 incydenty z udziałem Rosji oraz polskiej infrastruktury krytycznej. Mieliśmy do czynienia z kolejnym incydentem w pobliżu portu w Szczecinie. 2 dni temu mieliśmy też do czynienia ze zdarzeniem niedaleko naszej platformy Petrobaltic, podał premier Tusk. Straż Graniczna zauważyła kuter rosyjski, bacznie obserwowała go, bo był bardzo blisko od gazociągu, dryfował blisko 300 metrów od niego, ujawniła rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka na konferencji prasowej. To jest kolejny etap tej niewypowiedzianej wojny z Rosją. Notujemy incydenty na morzu, powiedział rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. W przeszłości doszło już do przelotu myśliwców rosyjskich w pobliżu platformy naftowej Petrobaltic. Z kolei w nocy z 9 na 10 września drony rosyjskie wleciały na terytorium Polski. Warto przypomnieć, że w ostatnich dniach doszło także do incydentów z dronami Rosji, zakłócających pracę lotnisk w Danii, Norwegii oraz Niemczech. Z kolei Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała także transport materiałów wybuchowych z Rosji. Według informacji ABW wywiad wojskowy Rosji GRU planował zrzucanie materiałów wybuchowych ukrytych w puszkach po kukurydzy z użyciem dronów. Te działania miały obejmować terytorium Polski, Litwy i Niemiec. Celem mogła być infrastruktura krytyczna, jak wspomniany gazociąg czy platforma naftowa Petrobaltic, ale także inne jej elementy istotne dla bezpieczeństwa dostaw gazu, ropy i paliw do Polski. Warto przypomnieć, że Polska nie sprowadza już gazu, ropy ani paliw z Rosji, ale w istotnym stopniu polega na szlakach dostaw na Morzu Bałtyckim, które mogą być zagrożone prowokacjami. Dochodzi do eskalacji działań Rosji, która testuje reakcję NATO. Jednakże sojusznicy wzmocnili obronę wschodniej flanki i podejmują kolejne działania odstraszające Rosjan. Skuteczność działań Zachodu można mierzyć wypowiedziami Kremla. Podczas dyskusji rosyjskiego klubu wałdajskiego prezydent Władimir Putin ocenił, że wszystkie kraje NATO są w stanie wojny z Rosją, już nawet tego nie ukrywają. To reakcja na wzmocnioną współpracę obronną NATO oraz dalsze wsparcie Ukrainy. Armia rosyjska posuwa się jednak stale naprzód, stawiając czoła całemu blokowi państw NATO, przekonywał Putin. Z tego względu tak istotna jest decyzja Polski w sprawie paliwociągu NATO, który ma odstraszać i zapewniać mobilność wschodniej flanki sojuszu w razie wojny. 3 października, czyli dzisiaj, zostanie podpisane wstępne porozumienie w sprawie budowy paliwociągu NATO do Polski. Porozumienie o współpracy Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnego oraz PERN, operatora rurociągów naftowych, dotyczy rozbudowy polskiej infrastruktury paliwowej w celu przyłączenia jej do systemu rurociągów NATO. Resort Obrony podaje, że Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego to podległa ministrowi obrony jednostka odpowiedzialna za przygotowanie, realizację i nadzór nad inwestycjami infrastrukturalnymi NATO w Polsce. Zajmuje się m.in. planowaniem, koordynacją oraz wdrażaniem projektów związanych z budową i modernizacją obiektów służących celom obronnym, w tym rurociągów, magazynów paliw i innych elementów infrastruktury wspierającej siły sojuszu. Projekt zakłada przyłączenie systemu obsługiwanego przez PERN do natowskiego systemu rurociągów paliwowych, a także budowę magazynów paliw na potrzeby sił zbrojnych sojuszu. To sygnał o zaangażowaniu Polski w rozbudowę infrastruktury paliwowej NATO, przybliżający decyzje na poziomie sojuszniczym. Obecnie system sojuszu znajduje się na terenie krajów Beneluxu oraz Niemiec Zachodnich. Trwają rozmowy o jego rozbudowie do Polski oraz Czech. Przyłączenie Polski do systemu rurociągów NATO paliwociągiem z Niemiec pozwoli na dostarczanie paliwa nawet w razie zniszczenia polskich rafinerii w czasie potencjalnego konfliktu. Rurociąg może być szybko naprawiony, a więc odstrasza przed atakami na zakłady przerobu ropy jako bezcelowymi.
Ciąg dalszy przygotowań do budowy rurociągów NATO do Polski nastąpi. Sojusz decyduje o ilości oraz szlakach takich połączeń, bo może ich być więcej niż jedno. Sygnał o zaangażowaniu Polski ma mobilizować współpracę z operatorem z Niemiec oraz NATO na rzecz jak najszybszej budowy infrastruktury z Europy Zachodniej. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Prezydent o wiatrakach. Jeżeli chce się stawiać wiatraki na dawnych polach bitew, dziś miejscach historycznych albo w najbliższym otoczeniu gospodarstw domowych, to ja jestem jednak po stronie ludzi i historii, a nie po stronie wiatraka czy firmy, która go stawia, ocenił Karol Nawrocki w wywiadzie we Wprost. 1 za 1. Proponujemy mechanizm 1 za 1 na podobieństwo rynku mocy, w ramach którego zwycięski oferent wygrywa kontrakt mocowy na jednostkę niskoemisyjną, a jednocześnie ma obowiązek utrzymania mocy węglowej 1 za 1, tłumaczył wiceprezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Konrad Purchała na Energy Days. Trwają rozmowy z Komisją Europejską na ten temat, a więcej na stronie internetowej, link na dole. Za ile energia z SMR-a? Orlen Synthos Green Energy prognozuje, że średnia cena energii elektrycznej z floty kilkunastu reaktorów BWRX 300 w perspektywie 2040 roku w Polsce będzie na poziomie 120 euro za megawattogodzinę, poinformował dyrektor do spraw strategii i rozwoju OSGE Marcin Ciepliński podczas Energy Days. OSGE liczy na efekt floty obniżający koszty. Teraz wieści z Europy. Rewolucja na rynku. Zmiana na europejskim rynku energii elektrycznej od 1 października polegająca na wprowadzeniu produktów 15-minutowych na giełdzie ma lepiej odzwierciedlać wahania podaży ze źródeł odnawialnych zależnych od pogody. To kolejna inicjatywa, która z jednej strony scala rynek transgraniczny, z drugiej zwiększa jego płynność, elastyczność i bezpieczeństwo, napędzając transformację energetyczną. Cieszę się, że Towarowa Giełda Energii ma w tym swój udział i że wspólnie możemy przyczyniać się do wprowadzania tak istotnych dla nas wszystkich zmian, powiedział Piotr Listwoń, prezes Polskiej Towarowej Giełdy Energii. Pozdrawiam go z tego miejsca. Zator turbinowy. Bloomberg ostrzega przed skokiem cen turbin gazowych wobec masowego zainteresowania na Zachodzie przez wykorzystanie gazu jako paliwa przejściowego. Ceny urządzeń CCGT wzrosły z około $800 za kW w 2021 roku do $2800 obecnie. Niemcy chcą zbudować 20 GW gazówek, a Polska co najmniej 15 GW. Gaz tanieje pomimo chłodu. Niższe temperatury w Europie nie wpłynęły znacząco na cenę gazu na giełdzie TTF. Sięga 31 euro za megawattogodzinę i jest najniższa od kwietnia 2024 roku. Sezon grzewczy rusza w listopadzie. Jeszcze wieści ze świata. Paliwa indyjskie z ropy rosyjskiej. Europa zaimportowała we wrześniu od 1,3 do 1,4 miliona ton metrycznych paliw z Indii, sugerują dane Reutersa. Indie są jednym z największych importerów ropy z Rosji, która służy potem wytwarzaniu paliw. Sankcje unijne objęły z tego powodu rafinerię Nayara Energy w tym kraju. G7 zwiększy presję na Rosję. Kraje grupy G7 zadeklarowały, że będą, cytuję, maksymalizować presję na kraje kupujące ropę z Rosji pomimo sankcji, a także te, które pomagają je omijać. Mają poważnie rozważyć wprowadzenie restrykcji handlowych. To ważny sygnał wobec apelu Donalda Trumpa o cła na dostawy ropy rosyjskiej do krajów trzecich. Coraz więcej ropy. Kartel naftowy OPEC zwiększył podaż ropy w sierpniu o 330 tysięcy baryłek dziennie. Porozumienie naftowe OPEC Plus z udziałem Rosji ma zwiększyć podaż dalej od października. Ropa Brent kosztuje około $64 i jest najtańsza od końca maja 2025 roku, czyli okresu przed atakiem Izraela na Iran. Rafineria metali ziem rzadkich. Chiny rozmawiają z Malezją o budowie rafinerii metali ziem rzadkich. Byłby to zwrot w stosunku do polityki Pekinu polegającej na utrzymaniu dominacji w obszarze przerobu tych surowców. Chińczycy zakazali eksportu takiej technologii, ale liczą na udział w złożach malezyjskich w zamian za zgodę. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście w poniedziałek, a jeszcze w weekend Energy Week, czyli moje podsumowanie z komentarzem. Zapraszam Państwa serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.